chciałbym Wam pokazać, jak eksportować kilka brył naraz do Waszego slicera Bamboo Lab, Prusa Slicer czy innych, których używacie. Zaczniemy sobie od zrobienia tych brył, tak, czyli szkic, powiedzmy tu będzie taki czworokąt, pierwsza bryła, druga bryła przyklejona i zrobimy sobie trzecią bryłę tutaj. Dobra, kończymy nasz sketch, robimy sobie bryłę, to będzie pierwsza bryła, druga bryła i tylko pamiętajmy o tym, że nie robimy łączenia, tylko jako nowy obiekt i nasza trzecia bryła. I normalnie w Fusion 360, jak pewnie wiecie i sobie eksportujecie pliki, wchodzimy sobie w Utilities, czyli w narzędzia i chcemy wyeksportować. Czy to jest 3MF, czy STL, to już od Was zależy, ja używam 3MF. I na chwilę obecną nasze trzy bryły nie możemy tego zrobić w tej formie. Musimy ją eksportować pojedynczo, nazywać je, potem w slicerze je pojedynczo dodawać. Nie. To jest strata czasu Waszego oraz potem problemy z kolorowaniem obiektów, jak ktoś ma AMS i tak dalej. Więc aby wyeksportować wszystkie naraz, wchodzimy sobie w nasz projekt, ja mam go niezapisanego, Wy pewnie macie swoją nazwę, tak? Dajemy prawym, zapisz jako mesh, proszę bardzo, wybieramy jako jeden plik lub kilka plików, czyli trzy bryły zapiszą się wtedy w trzech osobnych plikach. Jeżeli one file, czyli jeden plik, to napisze nam się jako jeden, co jest bardzo wygodne, zaraz Wam pokażę dlaczego. Ciach, wchodzimy sobie w 3MF, desktop, ok, ja tutaj nie mam jeszcze połączone, no nieważne. Zapisane. Teraz wchodzimy sobie w nasze Bamboo Studio, proszę bardzo, tutaj nasz plik, wchodzimy, proszę bardzo, ok. Chcemy, żeby dodał go jako połączone obiekty, czyli one są od razu te pliki zmerdżowane. Ciach, proszę bardzo. No, akurat tutaj sketch zrobiłem do góry nogami, więc sobie go od razu odwrócimy. Pyk, proszę bardzo. I teraz Wam powiem, jaka jest przewaga tego wszystkiego. Wchodzimy sobie w nasze obiekty i zobaczcie, od razu mamy każdy z osobna. Czyli przede wszystkim, jak mamy AMS, chcemy pokolorować. Ciach, ciach i ciach. I od razu mamy, moi drodzy, wszystko pięknie w kolorze. Ale żeby było tego mało, jeżeli to jest bardziej skomplikowany plik, wiadomo, projekt oczywiście, i po wydruku, no, jeden element jest dosłownie milimetr przesunięty, za mały, może procentowo czy coś, to wtedy ten element sobie wybieramy i możemy go po prostu delikatnie przekształcić sobie. Nie musimy się przejmować tym, że on jest po prostu musimy wracać, renderować jeszcze raz i tak dalej. Dodatkowo każdy z tych elementów możemy wykorzystać jeszcze w inny sposób, czyli możemy użyć metod, które są wbudowane dodatkowo w program, czyli zmieniamy sobie jego zastosowanie. W tym momencie na przykład zmieniam typ z części na część negatywną, co pozwala nam, jak widzicie, wyciąć ten element. Proszę bardzo. Więc eksport w tej postaci z Fusion 360 daje nam ogrom możliwości i ułatwia nam bardzo pracę. Bardzo, bardzo. Więc zachęcam do używania. Też się męczyłem wcześniej eksportując pojedynczo pliki. Nie ma to sensu. Plus potem cięcie, a tak naprawdę mamy dużo możliwości dzięki temu. Oczywiście tą grupę możemy sobie w każdym momencie rozgrupować i zrobić je jako osobno elementy, to też żaden problem. Mam nadzieję, że przyda Wam się to. Jeżeli Wam się podobają filmiki, przydaje moja wiedza, zapraszam do śledzenia i polubienia. Trzymajcie się, miłego dnia. Hej!